Wybrałem się ostatnio do Swindon. Jest to takie miasto znajdujące się w Anglii i można tam spotkać dużo polskich akcentów, na przykład całe osiedle z polskimi nazwami ulic. I w ten sposób mogłem przespacerować się po Polones Court, Copernic Road, Granica Close, Dolina Road, Mazurek Way, czy też wiele innych, bo tam tych ulic jest dużo więcej. Ale to nie to osiedle było celem mojej podróży. Przyjechałem tutaj specjalnie po to, żeby przejechać się po najdziwniejszym rondzie, jakie w życiu widziałem. Magiczne rondo, i nie wymyśliłem tej nazwy, tak po prostu się nazywa. Magiczne rondo składa się z 5 małych rond, tworzących jedno wielkie. Cóż, przejazd po tym rondzie nie jest łatwy. Trzeba pamiętać, żeby przepuścić wszystkich po prawej stronie, nie zjechać w zły zjazd. Nie ma jednej określonej drogi do celu, bo można objechać rondo na różne sposoby. Zdecydowanie łatwiej jest narysować to rondo w ZW-kadzie i właśnie to jest to, czym dzisiaj się zajmiemy. W tym ćwiczeniu wstawimy oznaczenie poziome znajdujące się na tym rondzie, spróbujemy sobie powstawiać różne strzałki, jakieś linie rozgraniczające, powierzchnię wyłączoną z użytkowania, czy też jakiś tekst, który czasami może znaleźć się na jezdni. I wykorzystamy do tego nakładkę ZW Traffic, bo w nakładce ZW Traffic mamy dużo takich przydatnych funkcji do tego, właśnie do rysowania tych linii, do wstawiania strzałek i tak dalej. Natomiast będziemy używać też zwykłych narzędzi ZW-CAD-a, bo nie wszystko będziemy w stanie zrobić za pomocą tej bazy znaków, którą tutaj mamy. Rysunek na ten moment wygląda tak, że wstawiłem sobie po prostu zdjęcie satelitarne tego ronda, obrysowałem niektóre krawędzie drogi, tutaj w kolorze czerwonym i w kolorze zielonym jeszcze narysowałem niektóre linie, na bazie których będę potem rysował. Zatem rysunek wygląda na ten moment w ten sposób. Nie jest to na razie nic skomplikowanego, to jest po prostu obrysowanie samego zdjęcia. I mogliście Państwo zauważyć tutaj taką małą rzecz, że ja sobie wyłączyłem warstwę podkład za pomocą takiego paska, który mam tutaj wyciągnięty. Chodzi o to, że jeżeli pracujemy w jakiejś zakładce i nie chcemy co chwilę jej zmieniać, na przykład teraz będziemy pracować w zakładce ZW Traffic, no to nie chcemy co chwilę wchodzić do zakładki rysuj i wracać, chociażby po to, żeby zmienić warstwę, możemy sobie wyciągnąć po prostu paski. No ja wyciągnąłem ten pasek z warstwami, takie szybkie przypomnienie, można wpisać polecenie pasek N i wyciągnąć sobie dowolny pasek. Ja wybrałem akurat, że wyciągam pasek warstwy, natomiast równie dobrze mógłbym z grupy menu ZW Traffic wyciągnąć pasek z oznaczeniami poziomymi. To też byłoby ok. No to tak tylko przypomnienie, myślę, że większość osób o tym wie i zajmijmy się samą pracą. Zanim jednak będziemy tutaj wstawiać jakiekolwiek oznakowanie, to fajnie byłoby zerknąć najpierw do ustawień, chociażby po to, żeby zobaczyć, czy to, co tam mamy ustawione, nam odpowiada. Zatem w ostatnim panelu zakładki ZW Traffic znajdujemy dodatki i w tych dodatkach możemy sobie włączyć ustawienia, a w tych ustawieniach mamy informacje na przykład o tym, do jakiej warstwy będą przypisane odpowiednie znaki, czy to te pionowe, czy poziome, czy jeszcze jakieś inne. Nas warstwy na ten moment za bardzo nie interesują, więc w ogóle je chowam, ale to, co nas interesuje, jest na samym końcu. Tutaj mamy wielkości i możemy m.in. ustawić skalę rysunku. Warto sobie tą skalę dopasować od razu z automatu, chyba jest tam ustawione 1000 albo 12000. Ja zmieniłem to sobie na 1500. To co ważne, to jeszcze, żeby tutaj była zaznaczona ta opcja, czy tworzyć grupę z dodanych elementów. To z automatu jest włączone i raczej nie powinniśmy tego zmieniać, bo ta grupa będzie nam się przydawać. Ona się szczególnie przydaje przy znakach pionowych, ale przy poziomych też zauważymy, że będzie ona przydatna. Zatem tutaj klikamy sobie zapisz, jak już zmienimy, to klikamy zapisz i przechodzimy do samej pracy. No to co, może zaczniemy od czegoś łatwego, czyli wstawimy sobie pewne strzałki. Może przejdziemy do tego miejsca, tutaj mamy kilka strzałek do wstawienia. Przejdźmy do znaków poziomych i co my tam znajdziemy? Znajdziemy tutaj różne znaki poziome, jakie da się wstawić, będziemy trochę z tego korzystać, ale mnie interesuje teraz przycisk do wstawiania strzałek, zatem klikamy na strzałki. I jak widzimy, mamy tutaj bazę znaków, które możemy wrzucić. Nas interesuje w tym wypadku pierwszy symbol, czyli P8A, strzałka kierunkowa na wprost. No i tutaj ważna rzecz, że możemy zmienić sobie rozmiar takiej strzałki, długa, krótka czy mini. U mnie odpowiednia będzie krótka, natomiast jak coś, to zawsze da się to zmienić. Ja wybieram teraz krótką, klikamy wstaw i określamy miejsce wstawienia. Dosyć istotne jest to, żebyśmy sobie zerkali do paska poleceń, jak korzystamy z jakichś nowych narzędzi i nie wiemy, co się dzieje, no to w pasku poleceń program nam mówi, jaki jest następny krok. No teraz jest to dosyć proste, po prostu punkt wstawienia, ale w późniejszym czasie będą nieco trudniejsze te podpowiedzi. Zatem wskazujemy punkt wstawienia w tym miejscu. Następnie program zapyta nas o kąt obrotu, ja sobie to obracam mniej więcej tak, żeby nam się to pokryło.
No właśnie, mniej więcej tak, żeby się pokryło, czy może da się to zrobić jakoś dokładnie? Da się. Jednym z najlepszych pomysłów na ten moment byłoby po prostu znalezienie tutaj na krawędzi drogi punktu charakterystycznego prostopadły. To teraz wiemy, że nasza strzałka będzie równoległa do krawędzi samej drogi. Dlatego znajdujemy tutaj tą prostopadłość, klikamy. No i możemy teraz już to wstawiać. W tym momencie program jeszcze zapyta nas w pasku poleceń o określenie pierwszego punktu linii opisowej. No jeżeli byśmy chcieli ten opis, który mam teraz przy kursorze, żeby ten opis był na jakiejś linii, to możemy to robić. Ja tego nie robię, zatwierdzam to po prostu spacją i program jeszcze zapyta mnie o kąt obrotu. Obrócę sobie to tak, żeby było to mniej więcej w pionie ten tekst, żeby był po prostu czytelny. I wygląda to w ten sposób. Program tam jeszcze mnie pyta w pasku poleceń, czy chcę wstawiać jakieś kolejne. Ja mogę wstawiać, ale nie będę wstawiał już tego samego, dlatego escape'em wyłączę to polecenie, nie będę wstawiał jeszcze raz tej samej strzałki. Teraz wstawimy sobie strzałkę jazdy na wprost lub w lewo. Tutaj mamy cały czas tą opcję krótka zaznaczoną, bo strzałki długie by do nas nie pasowały. Klikamy wstaw i wybieramy miejsce. No te strzałki oczywiście się różnią, bo pracujemy na rondzie angielskim, więc u nich są nieco inne te oznaczenia, ale nie o to chodzi w tym ćwiczeniu. My tutaj tylko ćwiczymy wstawianie pewnych znaków, a jeżeli chodzi już o jakąś precyzję, żeby wszystko było zgodne z normami, no to już Państwa sprawa. Zatem zaznaczamy sobie, gdzie jest początek naszej strzałki, potem określamy obrót, no i ten obrót, przypomnijmy sobie, warto jest ustalić prostopadle. No w tym wypadku określam prostopadle do sąsiedniej strzałki, ale równie dobrze mógłbym zrobić prostopadle do krawędzi drogi. Klikamy punkt prostopadły i w tym momencie program pyta nas o określenie linii opisowej. Spacją to zatwierdzam, robię teraz tylko obrót, tak żeby to było czytelne. No i myślę, że te strzałki możemy sobie darować. Nie będziemy teraz robić na filmie wszystkich strzałek, bo zajęłoby nam to dużo czasu. Ja sobie to później sam dorysuję i myślę, że przejdziemy do czegoś innego. Escape'em wyjdę już, że nie chcę wstawiać kolejnych znaków. I teraz taka rzecz. Tutaj mamy też takie rondo. Ja już tutaj strzałki narysowałem wcześniej, żebyśmy widzieli, o co mi chodzi. Tylko problem jest taki, że takich strzałek nie znajdziemy w naszej bibliotece, w tych znakach poziomych. Dlatego musimy sobie takie strzałki narysować samodzielnie. Taka sytuacja nie zdarzy się zbyt często. Raczej nasza baza znaków jest dosyć mocno rozbudowana i rzadko się zdarzy, że będziemy musieli coś sami narysować, ale okej, zróbmy to teraz, czyli musimy narysować takie strzałki. W jaki sposób to zrobić? Zrobimy to sobie na rondzie, który znajduje się tutaj i zrobimy to wszystko rysując na warstwie 0. Dlaczego na warstwie 0? Bo w ustawieniach, jak byliśmy tam w dodatkach, mieliśmy, że te wszystkie znaki pionowe, poziome, one wstawiają się na warstwie 0. Zatem chciałbym mieć wszystkie znaki na jednej warstwie. I teraz tak, najpierw sobie zapiszę rysunek, teraz klikamy C jako okrąg i będziemy rysować pewien okrąg. Ten okrąg, ja sobie zaznaczam, że jego centrum będzie na środku wysepki i rysujemy w rozmiarze mniej więcej takim, żeby pasowało nam to do tych strzałek, które mamy teraz na jezdni, prawda, żeby one się pokryły. I na takim okręgu teraz będziemy potrzebowali narysować kilka punktów. Chciałbym po prostu podzielić ten okrąg na 6 części. A dlaczego na 6? Bo 1/6 obwodu tego okręgu posłuży mi za bazę do tworzenia samej strzałki. Dlatego teraz użyjemy opcji Divide, po naszemu to jest po prostu podziel i alias to jest DIV. Klikamy zatem na polecenie DIV, zatwierdzamy Enterem i program zapyta mnie w pasku poleceń o wybranie obiektu do podzielenia. Zaznaczmy sobie zatem nasz okrąg. Wszystko ok. Program pyta podaj liczbę segmentów. No to chciałem na 6, wpisujemy 6 i Enter. I jak widzimy, u mnie 6 punktów się wstawiło. Jeżeli u kogoś się nie wstawiło, proszę się nie martwić. Najpewniej się wstawiły, tylko ich nie widać. Wynika to z tego, że punkty z automatu mają styl ustawiony na taką kropkę, dosłownie piksel i tego praktycznie nie widać, zwłaszcza w takim wypadku jak tutaj, że mamy ten okrąg, no i na tym okręgu jakbyśmy wstawili czarny piksel, to i tak tego by nie było widać. Dlatego przejdźmy teraz do polecenia do wstawiania punktu, alias to jest PO, zatwierdzamy to Enterem. I tutaj możemy sobie wybrać opcję U jak ustawienia z nawiasu kwadratowego. Ja już wiele razy o tym wspominałem, ale jeżeli ktoś wyrobi sobie nawyk zerkania do paska poleceń, to połowa jego problemów się rozwiąże. Połowa to nie wszystkie, ale i tak całkiem sporo. Tam po prostu program podpowiada nam, co można zrobić, jaki jest następny krok i tak dalej. Wpisujemy zatem U jak ustawienia, zatwierdzamy Enterem i możemy zmienić styl punktu. No i zobaczcie Państwo, gdybym ja miał tą kropkę, czyli to, co jest ustawione z automatu, to rzeczywiście nie widać tych kropek, prawda? Dlatego teraz U jak ustawienia zmieniamy sobie na cokolwiek, byle nie pierwsze i drugie, a zatem wybieramy na przykład coś takiego, klikamy OK. Punktu nie będziemy wstawiać, polecenie do punktu możemy wyłączyć. Włączaliśmy je tylko po to, żeby móc przejść do tych ustawień,
A teraz naszym zadaniem będzie wycięcie fragmentu tego okręgu, czyli musimy wyciąć łuk biegnący od jednego punktu do drugiego, reszta nie będzie nam potrzebna. I jak to możemy zrobić? Możemy to zrobić na przykład za pomocą polecenia przerwij, czyli break. I tutaj jeżeli komuś by coś nie wychodziło, to ja po prostu zalecam przejść sobie do zakładki rysuj i skorzystać z ikonek, bo tutaj w panelu zmień w zakładce rysuj znajdziemy narzędzia przerwij i przerwij w punkcie. I problem z nimi jest taki, że one tak samo się wpisują w pasku poleceń. No i żeby się nie pomylić, bo tam trzeba taką małpkę dodać, to lepiej po prostu użyć ikony, jak komuś się z tym nie chce męczyć. Ja wpiszę to w pasku poleceń, czyli break, a z tych ikonek dwóch to będziemy używać tej opcji przerwij. Nie przerwij w punkcie, tylko przerwij. Wpisuję polecenie break, program pyta mnie wskaż obiekt do przerwania, to zaznaczam mój okrąg i teraz program zapyta mnie określ drugi punkt przerwania. Tylko zaraz, bo wiemy, że mamy wyciąć łuk, wskażemy sobie 2 punkty, ale kiedy my niby ten pierwszy punkt wskazaliśmy? Dopiero zaznaczyliśmy obiekt. No i właśnie w tym momencie, kiedy zaznaczaliśmy obiekt, to program uznał, że to zaznaczenie było już pierwszym punktem. I teraz musimy zerknąć do paska poleceń, bo tam w nawiasie kwadratowym mamy możliwość naprawienia tego pierwszego punktu, wpisując wielką literę ze słowa pierwszy, czyli P, zatwierdzamy to enterem i możemy jeszcze raz zaznaczyć pierwszy punkt. Ja ten pierwszy punkt zaznaczam sobie na moim punkcie. Ja mogę to zrobić za pomocą myszy ze względu na to, że mam punkt charakterystyczny o nazwie punkt. No, tak się po prostu nazywa. Jeżeli ktoś tego nie ma do ciągania, to niech sobie kliknie prawym przyciskiem myszy na lokalizację względem obiektu i trzeba znaleźć punkt charakterystyczny o nazwie punkt. I będzie nam po prostu do tego dociągać. No dobra, czyli to jest mój pierwszy punkt przerwania i zaznaczam drugi, na przykład ten. W tym momencie mamy już ten okrąg wycięty, prawda? Został nam tylko ten fragment łuku. Wszystkie punkty, jakie mamy narysowane, możemy usunąć i jest na to taka fajna sztuczka, czyli zaznaczamy jakiś punkt, prawy przycisk myszy i wybieramy opcję wybierz podobne. To wtedy zaznaczą nam się wszystkie punkty, które są na tej konkretnej warstwie. To działa nie tylko przy punktach, ale przy jakichkolwiek innych obiektach. Jeżeli ktoś chce sobie zaznaczyć wszystkie polilinie na jakiejś warstwie, wszystkie okręgi, wszystkie teksty, no to jest właśnie ta sztuczka. Fajna rzecz, warto to sobie zapamiętać, a nawet zapisać, jak ktoś będzie z tego często korzystał. Zatem usuwamy teraz te wszystkie punkty za pomocą klawisza delete i przechodzimy już do rysowania samej strzałki. No tylko, że tak, mamy obecnie narysowany tylko łuk. Na bazie tego łuku chcielibyśmy w tym momencie narysować naszą strzałkę, tylko że na bazie łuku będzie to trochę utrudnione i ja ten łuk chciałbym zamienić na polilinię, bo w polilinii możemy ustawić sobie szerokość. No dobra, czyli mamy ten łuk, zamieniajmy go na polilinię za pomocą polecenia edycja polilinii. Można to wpisać jako PE albo EDPLIN, czyli edycja polilinii, dlatego się tak to nazywa. Ja wpisuję aliasem, czyli PE, zachęcam do nauki aliasów, jest po prostu szybciej, łatwiej. I teraz program pyta mnie w pasku poleceń. Wybrany obiekt nie jest polilinią. Zamienić obiekt na polilinię? No właśnie, program już sam zauważył, że to jest łuk, to nie jest polilinia, bo polecenie edycja polilinii edytuje polilinię. Dosyć logiczne. Zatem oczywiście chcemy zamienić ten obiekt na polilinię, zatwierdzamy to enterem. Program daje nam tam jeszcze w pasku poleceń więcej możliwości, bo z polilinią da się dużo rzeczy zrobić, ale my na razie nic z tego nie chcemy. Escape'em z tego wychodzimy. No jaka jest różnica? Co się stało z tym obiektem, który my tutaj edytowaliśmy? Właściwie w wyglądzie nie ma żadnej różnicy, tylko że teraz już nie jest to łukiem, a jest polilinią. Możemy to zobaczyć chociażby we właściwościach. A skoro jest polilinią, to możemy mu nadać też pewną szerokość. I nie chodzi mi o tą szerokość, którą możemy nadać chociażby tu we właściwościach czy w warstwie, bo to, co my możemy tutaj nadać szerokość linii, to jest taka szerokość, której używa się do wydruku, żeby to wyglądało ładnie na rysunku, kiedy sobie wydrukujemy. A tą szerokość, którą ja chcę dodać, to jest taka rzeczywista, czyli że jakaś linia na jezdni ma wpisane jest ustawowo o takiej i takiej szerokości, prawda? Więc my możemy sobie teraz taką konkretną szerokość ustawić. No ale zanim to zrobimy, to jeszcze tą polilinię trzeba podzielić na 2 części. A dlaczego? Wynika to z tego, że jedna część będzie tutaj tym trójkącikiem, a druga część będzie tą pogrubioną linią. Zatem jeszcze raz użyjemy polecenia przerwij, tylko teraz nie będziemy używać polecenia zwykłego przerwij, a chcemy przerwać w punkcie. Zatem klikamy na polecenie przerwij w punkcie. Program zapyta mnie w pasku poleceń wskaż obiekt do przerwania. No to zaznaczamy po prostu ten nasz łuk polilinię. I teraz program zada mi pytanie w pasku poleceń określ pierwszy punkt przerwania. Gdzieś tak powiedzmy w 1/3 długości, tak na oko nie musi być zbyt dokładnie. Ja to mogę zrobić, bo mam włączony punkt charakterystyczny bliski, ale gdybym go nie miał,
Zobaczcie Państwo, wyłączę sobie punkt bliski. No to teraz program dociąga mi tutaj do środka tej polilinii i do końca. I nie jestem w stanie zaznaczyć 1/3 długości, prawda? Czyli możemy sobie włączyć ten punkt charakterystyczny najbliższy i tak na oko wskazać sobie tutaj 1/3. Gdyby ktoś chciał dokładnie 1/3, to już wiecie Państwo, jak to zrobić. Wystarczyłoby podzielić tą całą linię na 3 części za pomocą polecenia podziel, wstawią się nam punkty i wtedy bylibyśmy w stanie zrobić to dokładnie. No dobra, czyli teraz mamy dwie polilinie, dłuższą i krótszą. Może zaczniemy od dłuższej, bo będzie nam łatwiej. Jeżeli zaznaczymy taką polilinię i zerkniemy sobie do właściwości, to znajdziemy tam we właściwościach m.in. dane na temat szerokości. I przypomnę, że to nie jest ta szerokość, którą my będziemy widzieć na wydruku, tylko rzeczywista szerokość danej linii. I mamy tak, początkową szerokość, końcową i globalną. Tutaj wystarczy globalną, bo cała linia będzie miała taką samą. Powiedzmy, że będzie to 0,5, zatwierdzam enterem. No i rzeczywiście ta polilinia ma już jakąś tam szerokość. Escape'em to odznaczmy, zaznaczmy drugą linię i tutaj będziemy używać początkowej i końcowej szerokości. Początkową ustawię sobie na przykład na 2 jednostki. No i widać, że się pomyliłem, w drugą stronę to zrobiłem, czyli początkowa powinna mieć 0 jednostek, natomiast końcowa powinna mieć 2 jednostki. I w tym momencie wyszła nam strzałka. Strzałka na bazie tego łuku, który wcześniej wycięliśmy, prawda? Escape'em mogą to odznaczyć. Teraz już droga praktycznie prosta, bo wystarczy to sobie skopiować w szyku biegunowym, może trochę obrócić i to tyle. No to co? Zaznaczamy naszą strzałkę. Możemy teraz użyć polecenia do szyku biegunowego. Można wpisać w pasku poleceń szyk albo szyk biegun od razu. Jak wpiszemy szyk, to później program nas zapyta, jaki szyk chcemy, bo jeszcze jest prostokątny, jeszcze jest wzdłuż ścieżki, a ja chcę biegunowy. Zatem szyk biegun, zatwierdzam enterem. I program pyta mnie, określ środek szyku. Środek szyku oczywiście zaznaczam w centrum mojej wysepki. I teraz mamy już to skopiowane. Zerkamy sobie w górną część programu, bo otworzyła nam się nowa zakładka. Zakładka tworzenie szyku i możemy tutaj ustalić sobie na przykład liczbę pozycji. Ta zakładka tworzenie szyku nie jest zawsze dostępna. Ona będzie dostępna w momencie edycji albo w momencie tworzenia jakiegoś szyku. Także tutaj pozycję zmieniamy na 3. No i właściwie sprawa załatwiona, prawda? Klikam sobie zamknij szyk. Teraz te strzałki, które my tutaj mamy, można jeszcze skopiować i skopiujemy to sobie za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl-Shift-C. Dlaczego niezwykły Ctrl-C? Bo Ctrl-C kopiuje nam do schowka, czyli fajnie to działa, ale bez punktu bazowego. Jak użyjemy Ctrl-Shift-C, to będziemy mogli zaznaczyć punkt bazowy, który oczywiście będzie w centrum wysepki. Klikamy Ctrl-Shift-C. Już mamy to praktycznie skopiowane, tylko w pasku poleceń program pyta wskaż punkt bazowy. Zaznaczamy go w centrum i teraz wystarczy, że sobie wkleimy te nasze strzałki gdzieś tam do innych skrzyżowań, na przykład do tego skrzyżowania o ruchu okrężnym, do tego, no tych rąd tutaj trochę jest, prawda? I przechodzimy dalej. No dobra, gdyby ktoś chciał, można sobie jeszcze ewentualnie te strzałki, które my tutaj mamy, można je obrócić. Tutaj wystarczy użyć zwykłego polecenia do obrotu, czyli rotate, a jako że po angielsku to rotate, no to RO jest aliasem. RO, zaznaczam punkt środkowy tutaj i można zawsze sobie to dopasować trochę do tych białych linii, które mamy gdzieś tam na drodze. Escape'em z tego wychodzimy, no i właściwie możemy przejść do kolejnego etapu. Strzałki są już za nami. Kolejny etap, jaki tutaj będziemy robić, to może będzie powierzchnia wyłączona z ruchu. Zobaczcie Państwo, że tutaj, w tym miejscu mamy powierzchnię wyłączoną z ruchu i również mamy tutaj powierzchnię wyłączoną z ruchu. I teraz ja bym chciał, żebyśmy to sobie mogli również oznaczyć za pomocą tych narzędzi dostępnych w ZW Trafiku. Zatem przechodzimy do znaków poziomych i tam znajdziemy taki przycisk właśnie jak powierzchnia wyłączona z ruchu P21. Klikamy zatem na to polecenie. I zerkamy na to, co nam się tutaj wyświetla. Ja tutaj użyję stosunku 1:1 i będzie to P21A. Klikamy sobie zatem na rysuj. Program w tym momencie zapyta mnie w pasku poleceń o wskazanie punktu wewnątrz obszaru, dlatego ja sobie to obrysowałem. To nie musi być obrysowane jedną polilinią, bo jak widzimy tutaj mamy jedną linię, tutaj jest ta czerwona, to druga. No nie musi być to jedną polilinią obrysowane, ważne, żeby był obszar zamknięty, coś jak mamy przy kreskowaniu czy sprawdzaniu pola powierzchni. Zatem klikamy punkt wewnątrz obszaru. Program nam to zaznaczył i jeszcze pyta mnie w pasku poleceń wskaż kierunek jazdy. To się robi po prostu 2 kliknięciami. Wskazuję na przykład punkt gdzieś tutaj
i punkt gdzieś tutaj, prawda? Stworzyła się taka strzałka, więc program zna ten kierunek jazdy. No i jeszcze tam w pasku poleceń możemy określić jakieś parametry, ale ja już tego nie robię. Zatwierdzam to po prostu spacją lub enterem i robi nam się coś takiego. Program jeszcze mnie pyta o stan oznakowania. To chodzi oczywiście o ten opis, który możemy wstawić. Ja go nie wstawiam, wychodzę z tego escape'em, tutaj zamykam i mamy właściwie oznaczoną już tą powierzchnię wyłączoną z ruchu. To co, może zrobimy to drugi raz? Tutaj mamy taki mały przykład i zaczniemy sobie to rysować również w tym miejscu, czyli wybieramy znaki poziome, wybieramy polecenie P21, tutaj mamy już ustawione to, co mieliśmy poprzednio, klikamy rysuj, klikamy wewnątrz, program zapyta mnie wskaż kierunek jazdy, no to wskazujemy pierwszy punkt, drugi, i jeszcze program mnie zapyta o jakieś parametry, ja ich nie chcę, więc zatwierdzam to po prostu spacją, enterem i mamy to zrobione. Jeżeli nam się to nie podoba, bo na przykład jest zrobione w drugą stronę, to można sobie to zawsze edytować podczas tworzenia takiego oznakowania. Tam jest opcja zmiany też tego kierunku. No dobra, ja escape'em już z tego wyjdę, nie będę już tego edytował. Także wstawianie takiego pola no jest dosyć proste, nie będziemy się nad tym jakoś za bardzo dalej zastanawiać. I zresztą tego pola dałoby się wstawić tutaj więcej, na przykład gdzieś tutaj jest powierzchnia wyłączona i jeszcze w jakichś innych miejscach. To co, może przejdziemy do kolejnego etapu. Spróbujemy teraz wrzucić do naszego rysunku pewne informacje tekstowe, które tutaj rzeczywiście się znajdują. Mamy tutaj informację keep clear, czyli po prostu chodzi o to, żeby nie stawać na tej powierzchni. To jest dosyć popularne w Wielkiej Brytanii. Tam są wyznaczone takie miejsca na jezdni, gdzie po prostu nie można stawać, na przykład na skrzyżowaniu, żeby ktoś nie stanął, aby ktoś inny mógł na tym skrzyżowaniu dalej skręcić, prawda? Dosyć logiczne. No i występują takie napisy, zatem spróbujemy taki napis dodać. U nas też takie napisy występują, na przykład jak klikniemy sobie znaki poziome, to mamy informację o buspasie, jest jakiś stop, czasami też zamiast tekstu są wstawiane nawet znaki, na przykład ograniczenie prędkości. Jeżeli chcemy stawić napis bus albo stop, no to są do tego odpowiednie ikonki, ale jest także ikonka o nazwie TXT, czyli możemy dodać sobie jakiś własny, dowolny napis. Zatem wybierzmy sobie napis w oznakowaniu poziomym, klikamy na to, program pyta mnie w pasku poleceń podaj treść napisu, zatem wpiszemy sobie, że to jest to keep, bo trzeba będzie to zrobić 2 razy, wpiszemy, że keep, program pyta podaj symbol oznakowania, zatwierdzam to samo, żeby po prostu symbol oznakowania był samą treścią i teraz program pyta mnie o wysokość, ja wybieram sobie krótki, a może jest trochę za krótki, ale już zostawmy to tak jak jest. Określam tylko punkt stawienia, że na przykład tutaj kąt obrotu określam sobie, że chcę powiedzmy taki i właściwie mamy już to zrobione. Program jeszcze mnie tylko zapyta o podanie stanu oznakowania. Jeżeli ktoś chce, to może go podać. Na przykład ja teraz podam, że jest to projektowany i będę mógł dodawać taki opis. Natomiast nie jest to konieczne, nie trzeba tego opisu dodawać, jeżeli ktoś po prostu nie chce, aby się znajdował. Także jak coś, można go usunąć. Tylko teraz nie mogę go usunąć. Kilka sekund na zastanowienie dlaczego. Sprawa jest prosta, po prostu mamy włączone grupowanie, przejdźmy sobie na chwilkę do panelu dodatki i tam mamy taki przycisk zaznacz pojedynczo. To przydaje się w momencie, kiedy właśnie chcemy usunąć opis ze znaku, bardziej przydaje się to przy znakach pionowych, bo tam jest więcej obiektów. No tutaj mamy tylko opis i sam znak poziomy, natomiast jak mamy jakiś znak pionowy, to jest tarcza ze słupkiem, jest linia odniesienia, jest opis, jest lico, także tam jest więcej rzeczy do zaznaczania, więc no tam przydaje się to grupowanie, kiedy chociażby chcemy usunąć jakiś znak. No kliknijmy sobie na tą ikonkę, po prostu zaznacz pojedynczo i teraz zwyczajnie grupowanie nie będzie działać, prawda? Mogę sobie usunąć jakiś tam tekst. Ten tekst, który my tutaj wstawiliśmy, no to jest zwykły mTekst. Możemy zawsze tutaj zmienić jeszcze jego parametry, jeżeli byśmy chcieli, chociażby we właściwościach, czyli możemy zmienić sobie tutaj wysokość tekstu na przykład na 5 i mamy już wyższy tekst, prawda? Taki tekst możemy sobie też skopiować. Gdyby ktoś się uparł, no to mógłby w ogóle nie korzystać z tego narzędzia, które pokazałem, tylko mógłby sobie wykorzystać zwykłe polecenie do wstawiania tekstu. Chodzi o to, że tutaj mamy już pewne normy. To znaczy jak wstawiamy ten napis bus, stop czy tekst, no to możemy podać długi, krótki czy ten mini i mamy już to tak, jak być powinno, prawda? Więc nie musimy się przejmować tym rozmiarem tekstu. Dlatego istnieją te ikonki. No dobra, ten tekst, który tutaj mamy, ja sobie kliknę Ctrl+C, Ctrl+V i go sobie wkleję nieco niżej. Tutaj po prostu zmienimy zawartość tego tekstu, już nie będziemy się tym za bardzo przejmować. Można kliknąć 2 razy w taki tekst i zmienić jego zawartość. Zatem wpiszemy sobie teraz Keep Clear.
No dobra, mamy zatem napis Keep Clear. Można go oczywiście przekopiować, stawić w inne miejsca na rysunku, bo zobaczmy, że występuje ten napis wielokrotnie. Tutaj też jest jakiś napis Town Center, prawda? Dużo jest takich napisów na jezdni, także można sobie zawsze je dodawać, chociażby za pomocą tych naszych znaków poziomych. Ja już nie będę tego wrzucał wszędzie, bo zabrakłoby nam czasu. Przejdźmy sobie do kolejnej rzeczy, którą musimy zrobić, czyli pewne linie, które występują u nas na rysunku. Jak możemy to zrobić? Escape'em odznaczę na razie ten tekst. Zwróćmy uwagę na to, co znajduje się w tym miejscu. Tutaj mamy te nasze linie. Ja wyłączę na chwilę te zielone linie z widoczności, te poziome, żeby mi nie zasłaniały. Chcemy narysować pewne linie, które tutaj się znajdują. I wstawianie takich linii na rysunku jest naprawdę bardzo proste. Problem, jaki my będziemy tutaj mieli, wynikać może z tego, że tutaj są nieco inne te oznakowania, więc ciężko będzie nam to zastąpić, ale poradzimy sobie z tym jakoś. Włączę sobie ponownie te moje zielone linie. I może zauważyliście Państwo, że gdzieniegdzie te zielone linie mam, a gdzie indziej nie mam. Na przykład tutaj nie mam. Dlaczego? Chodzi o to, że te linie, które będziemy wstawiać, można robić na bazie jakiejś osi. Tak jak tutaj mamy narysowaną jakąś oś i na bazie tej osi zostanie wstawiony za chwilę znak poziomy, jakaś tam linia przerywana i tak dalej. Ale można też rysować je odręcznie. Pokażemy sobie oba z tych sposobów i myślę, że to się przyda w codziennej pracy. Zatem tak, tutaj tą linię, ja sobie sprawdziłem wcześniej, możemy zastąpić za pomocą linii P19, czyli pas postojowy, jak na przykład mamy jakiś tam parking przy drodze, to tak się to oznacza, więc ta linia wygląda podobnie i spróbujemy tutaj wstawić właśnie tą linię P19. Zatem jak wejdziemy do znaków poziomych, to znajdziemy tam dwa polecenia do rysowania tych linii. Osie oraz polecenie linia. I one się różnią od siebie tym, że pierwsza z tych funkcji wymaga od nas wcześniej narysowanej osi, tak jak mamy tą zieloną linię. Druga natomiast nie wymaga. No to co, wybierzmy sobie pierwszą na początek, czyli tę osię i tutaj znajdźmy sobie linię o nazwie P19, czyli tutaj na końcu, linia wyznaczająca pas postojowy. Klikamy zatem na rysuj, no i zerkamy zawsze gdzie? Do paska poleceń. Pasek poleceń mówi nam, jaki jest następny krok, także dosyć istotne jest to, żebyśmy sobie tam zawsze zerknęli. Pyta mnie o wskazanie osi drogi. Ja zaznaczam tą zieloną linię. Ta zielona linia biegnie od tego miejsca, gdzie teraz mam kursor, do tego miejsca. Także to nie jest cała jedna linia, tylko tutaj jest takie rozdzielenie. No to co, zaznaczamy tą naszą linię i teraz program pyta mnie, wskaż początek oznakowania lub całość. Dlaczego? No bo wyobraźcie sobie Państwo, że macie Państwo przez całą drogę, powiedzmy przez kilometr, narysowaną ładną oś drogi. No i chcecie Państwo wstawić na przykład linię przerywaną, ale nie chcecie Państwo na całości, tylko na jakimś tam fragmencie, 50 czy 100 metrów. No i właśnie do tego to teraz służy, że program mnie pyta, wskaż początek oznakowania i koniec. W moim wypadku nie jest to konieczne, bo ja mogę wybrać po prostu C jak całość, prawda? I cała moja linia będzie zamieniona na tą, którą teraz będziemy potrzebować. Wybieramy sobie C jak całość, zatwierdzamy to Enterem, no i jak widzimy linia została wstawiona. Program oczywiście zapyta nas o pierwszy punkt linii opisowej, jak go ktoś chce, może go sobie zaznaczyć, taką linię. Ja tego nie chcę, więc zatwierdzam to Enterem, określam tylko jeszcze obrót, powiedzmy będzie to taki obrót. I teraz wstawimy sobie jeszcze jedną linię poziomą, tylko już teraz zrobimy to bez osi. Nie będzie nam potrzebna ta zielona linia, która gdzieś tam z tyłu się znajduje. Ona jest nam w tym wypadku zbędna. Także teraz przejdźmy sobie jeszcze raz do znaków poziomych. Wybierzmy teraz tą drugą opcję do wstawiania linii. Klikamy na tą linię. I tutaj wybierzmy sobie, powiedzmy, linię pojedynczą przerywaną krótką. P1B. Klikamy zatem na rysuj. I menu wyglądało zupełnie tak samo jak przy poprzednim poleceniu, prawda? Bo te dwa polecenia robią dokładnie to samo, tylko że w nieco inny sposób. No i teraz zobaczcie Państwo, że w tym momencie program nie pyta mnie o wskazanie osi, tylko pyta mnie w pasku poleceń wskaż początek. No dobra, to wskazujemy, że powiedzmy odtąd dotąd chcielibyśmy tą linię, bo teraz program pyta o koniec. No i rzeczywiście została taka linia narysowana, prawda? Również możemy wstawić jakiś opis. Escape'em odznaczam, że nie chcę żadnej linii opisowej. Tutaj obrót sobie ustawię tak mniej więcej, żeby ten tekst był w pionie. No i właściwie sprawa załatwiona.
To, co jeszcze na koniec, tak na szybciutko możemy zrobić, to możemy jeszcze wstawić jakieś przejście dla pieszych. Zrobimy sobie to na przykład w tym miejscu. Mamy Fleming Way, całkiem śmieszna nazwa i spróbujemy wstawić przejście dla pieszych. No, jak Państwo widzicie, w Anglii te przejścia dla pieszych nie są zbyt dobrze oznakowane, chociaż no, u nich same przejście nie jest oznakowane, ale za to są takie zegzaki przed przejściem, za przejściem dla pieszych i z tego, co kojarzę, to ich celem jest zwiększyć widoczność i ostrzeganie, że zbliżamy się do przejścia, jeżeli jedziemy oczywiście samochodem. Także u nich zostało to w taki sposób zrobione, a my wstawiamy tutaj polskie przejście dla pieszych. Zresztą to nie jest pierwsza polska rzecz w tym mieście, prawda? Zatem wybieramy sobie znaki poziome i znajdujemy tam taką opcję jak przejście dla pieszych P10. Klikamy na to. I teraz tak, zerknijmy sobie do paska poleceń, bo nasze przejście dla pieszych nie wygląda teraz za dobrze. Jest jakaś tam czerwony kolor, cokolwiek to jest. Jak zerkniemy do paska poleceń, to możemy zauważyć, że da się wyłączyć ścieżkę rowerową i chcielibyśmy to raczej zrobić, zatem wybieramy sobie polecenie R. Litera R to litera wielka w słowie wyłącz ścieżkę rowerową. Zatwierdzamy to Enterem. I teraz możemy określić sobie początek przejścia dla pieszych. To jest bardzo proste. Zobaczcie Państwo, określamy najpierw, gdzie przejście ma się zaczynać, lewy dolny narożnik. Potem określamy szerokość tego przejścia, prawda? Możemy sobie określić wąskie, możemy określić szerokie. My zrobimy sobie to mniej więcej tak, jak mamy na podkładzie. Klikamy drugi punkcik. I teraz uwaga, uwaga, nie narysowało mi się to. Normalnie mógłbym wskazywać już tutaj szerokość tej jezdni, ale w pasku poleceń program mi mówi: uwaga, podana szerokość przejścia jest mniejsza niż określają wymagania rozporządzenia. No właśnie, skoro mamy w rozporządzeniu napisane, że jest tam jakaś minimalna szerokość tego przejścia, no to program nas uprzedza. I robimy błąd. Możemy kontynuować, ale robimy błąd. Robimy to niezgodnie z rozporządzeniem. My chcemy kontynuować, więc wybieramy opcję tak z nawiasu kwadratowego. Wpisujemy T. I będziemy mogli kontynuować, zatem dociągamy sobie to przejście do drugiej strony ulicy. No i oczywiście możemy wstawić gdzieś tam nasz opis, ja może gdzieś go tutaj po prawej wstawię. Program pyta jaki tam stan, powiedzmy, że projektowane. Kąt obrotu ustawmy sobie tak mniej więcej w pionie, no i właściwie sprawa załatwiona. Oczywiście dałoby się tutaj dorobić więcej, ja sobie w wolnej chwili oczywiście dorysuję te wszystkie strzałki, linie i tak dalej, natomiast nie będziemy robić tego na filmie, bo zajęłoby nam to za dużo czasu. Mam nadzieję, że się Państwu podobało. W razie jakichś pytań proszę oczywiście pisać pod filmem.